tym filmie pokażę Wam świetne gadżety z IKEA, które ostatnio kupiłam. Będziecie w szoku. Zapraszam też na zakupowy haul ze sklepu Sinsay oraz przedświąteczny vlog. Jeśli ktoś mnie nie zna, to ja jestem Moni i witam Was na kanale Dorosłe Życie to Pułapka, który zachęcam zasubskrybować. No to zaczynamy. Najpierw Wam tak szybko pokażę, co kupiłam, czyli zrobię taki klasyczny unboxing zakupów z IKEA, ale później o każdej z tych rzeczy Wam szczegółowo opowiem. Ile kosztowała, do czego służy i co mnie skłoniło do zakupu. Widzieliście już fajną roślinkę doniczkową, głośnik. Wiedzieliście, że w IKEA można kupić głośnik? Żarówki to z takich przedmiotów codziennego użytku. Pieprzniczka i solniczka, a właściwie jest to młynek do mielenia. No i świece o fenomenalnym zapachu. Zaraz Wam opowiem, jaki jest mój ulubiony zapach. Ja zazwyczaj kupowałam świece w takich szklanych pojemnikach, ale stwierdziłam, że tym razem kupię wkłady, bo taniej wychodzi, a zapach ten sam. Jak widzicie, mam w torebce wodę, którą też kupiłam w IKEA, bo trzeba się nawadniać, kiedy chodzi się po sklepie. A to, widzicie co to jest? Otwieracz do puszek. Wiedzieliście, że coś takiego można kupić w IKEA? No, ja często miałam ten problem właśnie, że trafiałam na puszki, które nie miały zawleczki i to był problem, a teraz już nie będzie. Kupiłam też chipsy, w IKEA można kupić chipsy i żelki o kwaśnym smaku, które Wam bardzo polecam. No i kawa. Czym byłaby wizyta w IKEA bez kawy? A to, słuchajcie, jest stacja pogodowa. Pokazuje stan zanieczyszczenia powietrza. Fajny czujnik, super gadżet, bardzo przydatny. Roślinkę na razie odkładam, trochę mi tutaj ciemno i już widzicie, dlaczego kupiłam żarówki. Za 14,99 kupiłam malutką sansewierię, która była w zestawie z małą doniczką o średnicy 6 cm. Ale mam pewien patent na tę sansewierię. Zobaczcie, po pewnej świeczce zapachowej został mi pojemnik szklany. Wymyłam go i teraz posłuży mi za oryginalną osłonkę. Koniecznie muszę Wam się pochwalić tym pięknym wazonem w zielonym kolorze. Nazywa się Tidvatten i jest to nowość w IKEA. Kosztuje 14,99. Bardzo się cieszę, że udało mi się go kupić. Myślę, że będzie się pięknie prezentował z tulipanami i innymi wiosennymi kwiatami. A to świetny gadżet, przenośny głośnik na Bluetooth o nazwie Wappeby za 49 zł. Na stronie IKEA ten głośnik jest już niedostępny, ale w niektórych sklepach IKEA jeszcze można go dostać. Koniecznie sprawdźcie Wasze sklepy IKEA, być może na Was też czeka na półce. Otwieracz do konserw wykonany ze stali nierdzewnej kosztuje 19,99. Powiem Wam, że nie wiedziałam, że w IKEA można kupić taki otwieracz i bardzo się z tego cieszę, że go mam. A to młynek ze stali nierdzewnej oraz szkła, natomiast sam młynek jest ceramiczny. Kosztuje 24,99 i jest to gadżet, który bardzo przyda mi się w kuchni, bo ostatnio kupuję sól gruboziarnistą z Kłodawy. Teraz będę mogła sobie sama zmielić taką sól i w tym miejscu ustawia się grubość zmielenia. Super, że można sobie to samemu ustawić, jak bardzo drobno zmielony produkt chcemy mieć. To pojemniczek z serii Scadis za 10 zł, kompatybilny z tablicami do organizacji. Zaraz Wam taką tablicę pokażę, bo taką mam. No i oczywiście obowiązkowe świece zapachowe. Powiem Wam, że ostatnio nie wychodzę z IKEA bez świec zapachowych. 3 sztuki za 24,99 i te różowe jest to mój ulubiony zapach o nazwie Lugnare. Jest to woń jaśminu, gruszki, imbiru i konwali. Bardzo lubię też te czerwone. One z kolei pachną jagodami, warzywami liściastymi i fiołkami. Jako podstawka posłuży mi pokrywka ze świecy w szklanym pojemniku, który to szklany pojemnik z kolei użyłam jako osłonkę do mojego kwiatka.
Kawa to również jeden z moich ulubionych produktów w IKEA. Ja kupuję te w ziarnach, bo mam ekspres do kawy. Ta w beżowym opakowaniu jest to średnio ciemna kawa z dobrą konsystencją, owocową kwaskowatością i nutą kokosa. W posmaku zapewni typowy skandynawski smak kawy. Natomiast niebieska to bogata i intensywna ciemna kawa z nutą słodkich owoców. Rozgadałam się o kawach, ale to dlatego, że bardzo lubię kawę z IKEA. A to czujnik jakości powietrza Wind Stryka za 179 zł. Sprawdza on jakość powietrza, monitorując w domu stężenie szkodliwego pyłu, temperaturę, wilgotność względną oraz obecność lotnych związków organicznych. Wystarczy umieścić ten czujnik w salonie, sypialni lub w innym pomieszczeniu, w którym często przebywacie. Dzięki niewielkim rozmiarom można go łatwo przenosić z jednego pomieszczenia do drugiego, więc można mieć pewność, że jakość powietrza jest dobra. Ta roślinka w IKEA kryje się pod nazwą Himalaya Mix. Jednak pod tą nazwą jest znacznie więcej różnych roślin. Ja jestem bardzo ciekawa, jaki to jest gatunek. Jeżeli wiecie, jak ta roślinka się nazywa, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu, bo ja nie mam pojęcia. Zapłaciłam za nią 15,99, a jej średnica wynosi 12 cm. Tak zwany gwóźdź programu, czyli głośnik na Bluetooth WAP-BEBY za 299 zł. Dostępny jest w dwóch kolorach, białym lub czarnym. Długo się zastanawiałam, który kolor wybrać i w końcu postawiłam na biel. Głośnik ten zachwyca czystym, mocnym dźwiękiem. Aby uzyskać efekt stereo, można kupić dwa głośniki. Dodatkowo można dokupić akumulator i dzięki temu możesz mieć zawsze swoją ulubioną muzykę przy sobie. Ja jednak tego akumulatora jeszcze nie kupiłam, dlatego będę słuchać muzyki, podpinając głośnik kablem do kontaktu. Funkcja Bluetooth pozwala szybko i łatwo sparować go z telefonem. Dzięki temu możesz puścić muzykę z telefonu, a słuchać jej w tym oto głośniczku. Za pomocą pokrętła w głośniku można zmieniać głośność, a także włączać i zatrzymywać odtwarzanie muzyki. Jak widzicie, trzeba jeszcze sobie samodzielnie dołączyć rączkę. Dzięki temu głośnik będzie głośnikiem przenośnym. Czas dołączyć pojemnik Skadys do tablicy o tej samej nazwie. Seria Skadys to tablice i akcesoria do niej dopasowane, które pozwalają stworzyć najlepsze miejsce do przechowywania różnych rzeczy dostosowane do Twoich potrzeb. Teraz czas na przerwę na kawę w ładnym miejscu. A teraz zapraszam Was na Sinsay Haul. Zobaczcie, co kupiłam. Trampki za 49,99. Bluza z nadrukiem 33,99. Płaszcz
za 69,99. Pojemnik na ziemniaki 39,99. Klipsy do ręczników 4 sztuki 12,99. Bluza wykonana została w 100% z bawełny, ma długie rękawy i ozdobny nadruk z napisem New York. Ma obniżoną linię ramion i wykończona jest ściągaczami. Jak widzicie, jest dość krótka. Ja wzięłam rozmiar S i tak się właśnie na mnie prezentuje. Co sądzicie? Napiszcie mi w komentarzu. Płaszcz wykonany w 100% z poliestru. Można go prać w pralce w temperaturze 30 stopni. Pewnie Was zdziwi to, co za chwilę powiem, ale kupiłam ten płaszcz na dziale dziecięcym. Dlaczego? Dlatego, że jestem dość niska. Taka prawda. Płaszcz jest na 164 cm, no ja mam troszkę mniej. Niewątpliwie jest to przywilej niskich ludzi takich jak ja, że można kupować ubrania na dziale dziecięcym. Tak się na mnie prezentuje. Dajcie znać, co o tym sądzicie, czy jest dobry, czy jest za duży. Bardzo byłam ciekawa, jak się sprawdzą te trampki. Materiał to, słuchajcie, 100% bawełny, super. Z trampkami różnie bywa. Niektóre są twarde i mało wygodne, ale powiem Wam, że te wydają się rzeczywiście dość mięciutkie, fajnie. Myślę, że je sobie zostawię. Bardzo lubię trampki i bardzo lubię taki look. Co o nim sądzicie? Byłam też ostatnio w sklepie Auchan i jak zobaczyłam te wszystkie piękne przybory do pieczenia w pastelowych barwach, to zawładnął mną szał wielkanocnego pieczenia. W chwili, gdy oglądacie ten film, zapewne na Waszych stołach i w Waszych lodówkach czekają już wielkanocne wypieki. Pochwalcie się w komentarzu, co pysznego przygotowałyście lub przygotowaliście na święta. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jak planujecie spędzić tegoroczne święta, a ja już dziś życzę Wam zdrowych, spokojnych i wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Nie zapomnijcie dać łapkę w górę
i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli go jeszcze nie subskrybujecie. Do usłyszenia w kolejnych filmach, na które Was serdecznie zapraszam już teraz.